Witam. Dzisiaj tytułem jest Dune Spice Wars autorstwa Shiro Games. Gra jest stosunkowo młoda, ponieważ na Steamie pojawiła się 26 kwietnia 2022 roku. W tytule tym będziemy mogli się wcielić w jedną z frakcji, która walczy o dominację nad pustynną planetą Dune'ą, znaną z powieści Franka Herberta. Jest to jedyna planeta w znanym wszechświecie, która skrywa melanż, czyli przyprawę, najcenniejszą substancję znaną ludzkości, która jest w stanie przedłużyć życie, czy też umożliwia skoki międzygwiezdne na kolosalne odległości. Myślę, że Dune Spice Wars to nie jest typ gry, jakiej się spodziewasz po jej opisie i trailerze. Prawie każdy poprzedzający tytuł ocierający się o tematykę Duny był sieczką dziesiątek czy też setek ścierających się ze sobą jednostek i śmiertelnych walk na wyniszczenie przeciwnika. Tu mamy coś nowego i odmiennego. Rozgrywka opiera się przede wszystkim na umiejętności zarządzania zasobami, znajomości i wykorzystaniu potencjału budynków, jednostek i też specjalizacji danej rasy. Sama walka stanowi niejako tło rozgrywki, aczkolwiek też jest to istotny jej element. Jest ważna, jednak nie w takim stopniu jak w innych grach o Dunie. Gra znajduje się obecnie w fazie Early Access, czyli tytułu wczesnego dostępu. Nie jest jeszcze ukończona, aczkolwiek jest w pełni sprawna i rozgrywka w trybie jednoosobowym jest w pełni grywalna. Autorzy docelowo planują dodać także sieciowy tryb multiplayer, jednak na chwilę obecną jest on zablokowany. Brak jest też trybu jakiejkolwiek kampanii, a według tego, co wyczytałem na stronie deweloperów, oni sami na chwilę obecną nie wiedzą jeszcze, jaki finalnie gra otrzyma zarys linii fabularnej. Tytuł jest silnie oparty o zarządzanie zdarzeniami i planowanie kolejnych posunięć. Niekiedy wiąże się to z zatrzymaniem gry spacją i podjęciem niezbędnych działań. Nie jest to jednak w żaden sposób limitowane i możemy zatrzymywać grę, kiedy tylko mamy na to ochotę. Recenzje opieram o obecny stan gry, tak więc wiele jeszcze może się w niej zmienić. Przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, to oprawa graficzna. Jest naprawdę dopracowana i wszystko tutaj bardzo ładnie wygląda. Pustynia prezentuje się okazale, wszelkie tutaj aspekty typu powiewy wiatru, czy też burze piaskowe przyciągają oko i trzeba przyznać, że nawet jednostki są też dopracowane. Bardzo ładnie to wygląda. Pewnym minusem jest to, że niestety nie można tutaj obracać mapą. Kamera jest zafiksowana na jednym położeniu i jedyne co możemy zrobić to przybliżyć się tutaj do pola walki, które jest pokazane w takiej lekkiej izometrii. Dźwiękowo gra także prezentuje się okazale. Mamy tutaj dźwięki jednostek, dźwięki środowiskowe, powiewy wiatru i tym podobne. To też bardzo fajnie się prezentuje. Podobnie też jest ze ścieżką dźwiękową i można powiedzieć, że ta też mnie nieco urzekła. Bardzo fajne utwory wpadające w ucho i nie przeszkadzające w samej rozgrywce. Można powiedzieć, że są dobrym uzupełnieniem tego, co dzieje się na ekranie. Tak więc zacznę od tego, iż głównym minusem obecnej rozgrywki jest to, że brak jest tutaj jakiejkolwiek encyklopedii, czy też rozwiniętego opisu, by gracz mógł zatrzymać grę i sprawdzić, co dokładniej da mu odblokowanie danej technologii. Co dzięki temu zyska dana jednostka, czy też na co pozwalać będzie odblokowany budynek. Części z tych rzeczy dowiemy się dopiero samodzielnie w trakcie rozgrywki, można powiedzieć, że w boju. To powoduje, że gra jest dosyć trudna dla początkującego gracza, ponieważ nie będzie on znać wszystkich dostępnych mechanik i tym samym niektórych z wyborów będzie musiał dokonywać niejako po omacku, zgadując zastosowanie danych technologii czy też umiejętności. Podobne problemy będziemy mieć z zarządzaniem zasobami, nim nie zrozumiemy, który do czego służy, w jaki sposób je pozyskiwać i też w jaki sposób będziemy z nich korzystać i zużywać je. Może ta recenzja przejdzie nieco w poradnik, ale myślę, że to jest dobra forma przedstawienia tego, co tutaj dostępne jest w grze. Tak więc rozpoczynając rozgrywkę, pierwszym naszym wyborem jest wybór nacji. Od Ciebie zależy, czy będą to kierujący się honorem Atrydzi, chciwi i podstępni Harkonnenowie, przemytnicy łączący Fremenów z resztą świata, czy też sami Fremeni. Skryta i niedoceniona siła ludzi zaprawionych trudnymi warunkami życia na pustyni. Następnie możemy wybrać 2 z 4 przynależnych do każdej nacji doradcy.
Każdy z nich daje nieco inne bonusy, więc tutaj trzeba namysłu, w jaki sposób będzie wyglądała nasza potyczka i też w jaki sposób dobierzemy tenże skład. I tutaj właśnie te pierwsze rozgrywki są nieco, można powiedzieć, trudniejsze przez to, ponieważ gracz nie do końca wie, jak tutaj te wybory i też parametry tych postaci, które sobie bierzemy jako doradców, będą miały przełożenie na samą rozgrywkę. Każda z nacji to odrębny byt posiadający własny zestaw 5-6 jednostek o określonych cechach. Część z nich nie jest dostępna na starcie gry i wymagane będzie przeprowadzenie odpowiednich badań, by móc je wytwarzać. Jest to także odrębna mechanika rozgrywki, ponieważ każdą z nich gra się nieco inaczej. Większość gałęzi wynalazków, poczynań agentów, czy też możliwych do zbudowania budynków jest tożsama dla nich wszystkich, jednak każda z frakcji dysponuje także odrębnymi i dostępnymi jedynie dla nich jednostek, budynków czy też technologii, co łącznie daje odmienne funkcje i możliwości do zastosowania w trakcie rozgrywki. To rozpoczynamy od określenia rozmiaru mapy, aktywności czerwi, burz piaskowych i wrogości siczy. Wielkość mapy przekłada się bezpośrednio na długość rozgrywki, ponieważ zarówno my, jak i też wrogowie będziemy w stanie przejąć większą ilość terytorium, a to oczywiście przełoży się na aspekt siły militarnej i ogólnego wzmocnienia danej nacji. Aktywność czerwi pokaże nam natomiast, jak zabójcze potrafią być potwory Duny. Gra co prawda informuje nas każdorazowo o wykryciu tychże bestii, natomiast jeśli od razu nie zareagujemy i nie zabierzemy jednostek z piasku, które to są bezpieczne jedynie na kamiennej okolicy centrum wiosek, to mogą one zostać w jednej chwili pożarte przez wielkiego szejchu luda. Pojawiają się one także bardzo często w miejscu, gdzie toczą się wszelakie starcia. Można to też wykorzystać i wciągnąć wroga w paszczę śmiertelnego niebezpieczeństwa, ale niejednokrotnie akurat to my zdążymy się gdzieś zagapić i to nasze jednostki mogą zostać pożarte. W ten sposób łatwo możemy stracić połowę posiadanych jednostek i odgłos kłapnięcia wielkiej paszczy boleśnie potwierdzi nam utratę posiadanych wojsk. Regularnie atakują one także i żniwiarki, jednak tym można włączyć na stałe tryb aktywnej ucieczki, więc zostaną one zabrane na czas przez zgarniarki. Kolejne to burze piaskowe i są one jeszcze bardziej śmiercionośne niż zęby wielkich czerwi. Niebywała prędkość piasku niesionego przez potężne wiatry powoduje, że każda jednostka pozostawiona w rejonie ich działania, a potrafią one się też sporadycznie przemieszczać, zostanie błyskawicznie rozerwana na strzępy. Budynki także ucierpią w tym ferworze matki natury, jednak te są dosyć szybko samodzielnie naprawiane. Następne ale to wrogość siczy, co też przełoży się na częstotliwość ataku niezależnych jednostek wyzwoleńczych tubylców. Rodowita milicja tubylców może nadejść z każdego kierunku i zaatakować każdą z naszych wiosek. Jeśli ta posiada obronę, to w większości przypadków jest w stanie obronić się, jednak jeśli obrona nie będzie wystarczająca, to są niekiedy w stanie pokonać obrońców i przejąć wioskę, wyzwalając ją i ta na powrót stanie się neutralna. Wszystkie zbudowane tam poprzednio budynki zostaną bezpowrotnie stracone. Na odbicie tak zaatakowanej wioski mamy dosyć mało czasu, więc jeśli przesuniesz swoje siły zbrojne na zbyt daleko i ta sytuacja Cię zaskoczy, to być może będzie to kosztowna strata dla Twojego portfela. Gra umożliwia 3 tryby zwycięstwa, na jakie może zakończyć się rozgrywka i które możesz aktywować przed rozpoczęciem gry. Dominacja jest zawsze aktywna i oczywiście polega na wyeliminowaniu reszty przeciwników. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ główna siedziba każdej nacji jest dobrze ufortyfikowana i też broniona. Jednakże nie można jej naprawiać, więc nawet drobne ataki zaczepne, połączone z ucieczką na swoje terytorium, mogą z czasem okazać się kluczem do pokonania silniejszego militarnie przeciwnika. Hegemonia to zwycięstwo kulturowe. Musimy pozyskać około 20 czy też 30 tysięcy punktów hegemonii, a te zyskujemy poprzez wszelkie akcje związane z naszą działalnością. Głównie poprzez dostarczanie przyprawy korporacji Koam, przejmowaniu wiosek itd. Ostatni tryb zwycięstwa jest to zwycięstwo polityczne. To gra w kierunku przejęcia odpowiedniej ilości wiosek, czyli tak można powiedzieć lokacji, pozyskaniu sojuszników i ustanowieniu odpowiedniej pozycji w Lansradzie, czyli zbiorowisku wysokich rodów oraz utrzymaniu tegoż stanu przez 2 miesiące czasu gry. Najważniejsza rzecz, czyli mapa gry.
Ta podzielona jest na sektory, którego sercem jest dana wioska, czy też można powiedzieć osada. Musimy najpierw pokonać stacjonujące tam siły wroga, bądź też neutralne. Po tym możemy wybrać jedną z trzech możliwości. Pierwsza to możemy przejąć wioskę, o ile dysponujemy odpowiednią ilością wody oraz punktów władzy i włączyć ją w skład swojego państwa. Druga opcja to zburzyć daną wioskę, która na miesiąc stanie się niedostępna i da też nam pewien zastrzyk gotówki. No i trzecia opcja, można oswobodzić taką wioskę z rąk wroga, jeśli była własnością przeciwnika, a tym samym stanie się ona na powrót neutralna, a wróg utraci troszkę pieniędzy, które wydał na budowę budynków w tej lokacji. Atrydzi mogą też wykorzystać umiejętność pasywnego przejęcia wiosek, tak więc bez konieczności zbrojnej interwencji można taką wioskę przejąć, aczkolwiek trwa to 2 tygodnie czasu gry. Naszą rozgrywkę rozpoczynamy jedynie z kwaterą główną i ornitopterem. Tenże jest niemożliwą do zniszczenia przez wroga jednostką rozpoznawczą i służyć nam będzie do odkrywania z mgły wojny okolicy, poszukiwania zasobów, jak i też sporadycznie ich zbierania. W niej możemy także z czasem zbudować dosyć kosztowne ulepszenia z zakresu gospodarki, polityki i też wojskowości, co przełoży się na stałe bonusy w grze. Warto, ale jak wspominałem, jest to niezwykle kosztowne surowcowo, jak i też część możliwych do skonstruowania ulepszeń wymaga przeprowadzenia uprzednich badań. Ważnym aspektem samej obecności na Dunie jest to, że naszym zadaniem jest wydobycie najdroższej substancji z danego świata – przyprawy. Tak więc będziemy ją zbierać i gromadzić, gdyż każdego miesiąca będziemy musieli, oczywiście bezpłatnie, dostarczyć pewną jej ilość. Wszelkie zbierane nadwyżki będzie można sprzedać po zmiennym i niepewnym kursie kompanii handlowej, czy też wymienić z przeciwnikami na drodze handlu na inne potrzebne nam surowce. Jeśli nie wyrobimy się z uzyskaniem miesięcznego wydobycia, czyli coraz większej daniny, to przełoży się to na pewne debuffy, tak więc w naszym interesie będzie dbanie o stałe wydobycie i pozyskiwanie nowych lokacji, mogących zwiększyć wolumen wydobycia. Irlen, You cannot stop this thing. The spice must flow. Rozgrywka opiera się o przejmowanie kolejnych lokacji, których sercem są osady. Dzięki nowo zagarniętej czy też podbitej przejmujemy dany rejon, a następnie możemy zrekrutować siły okolicznej milicji, które będą stanowić jej obronę w przypadku wrogiego najazdu, dając nam chwilę na ściągnięcie właściwych jednostek obronnych. Drugą możliwością jest postawienie jednego z budynków, co da nam określone bonusy. Więcej wytwarzanej wody, pletonu robiącego za materiał budulcowy itd. Każda z lokacji może posiadać też zasób specjalny, który wraz z wybudowaniem odpowiadającego mu budynku pozwoli na znaczne zwiększenie pozyskiwania jednego z surowców niezbędnych do budowy jednostek, zwiększenia punktów władzy itd. Budynki, które możemy wznieść w każdej wiosce, dzielą się na 3 kategorie: gospodarcze, wojskowe i państwowe. Ich katalog może się nieco różnić w zależności od wybranej frakcji oraz przeprowadzonych już badań naukowych. Dostępna jest zawsze ich pełna paleta, nawet pomimo tego, że niektórej z nich nie da się w danej lokacji zbudować, ponieważ wymagają obecności specjalnych surowców, które muszą być obecne w danym sektorze. Są one, podobnie jak te wymagające przeprowadzenia badań naukowych, wyszarzone. Znaczące jest także to, jak silne wiatry wieją w okolicach danej osady, ponieważ to przekłada się na ilość bezcennej wody, którą to możemy pozyskać dzięki budowie oddzielaczy wiatru. Im silniejsze wiatry, tym większa jej ilość będzie możliwa do wyprodukowania. Woda jest naprawdę istotnym i kluczowym surowcem. Jej brak momentalnie powoduje bunt w jednej z posiadanych wiosek, co może bezpośrednio prowadzić do jej utraty. Jeśli zaniedbasz ten aspekt, to możesz się niemiło zdziwić. W każdej z wiosek możemy budować tylko jeden budynek danego typu, a łącznie może ich powstać 5, przy czym kolejne pola rozbudowy pod budynki możemy odblokować na stałe z użyciem coraz to większych ilości budulca, jakim jest pleton. Choć co prawda zawsze można je zburzyć i postawić na nowo, jednak jest to jakiś koszt materiałów, a zatem trzeba planować roztropnie.
Przejęcie danej osady, czy to przez wrogów, czy też przez atakujące nas co jakiś czas siły wyzwoleńcze NPC, skutkuje bezpowrotnym zniszczeniem posiadanej infrastruktury budowli i uwierzcie, że odbudowa tego wszystkiego, gdy już odzyskamy na nowo tą przejętą wioskę, jest niesamowicie kosztowna. W przypadku wspomnianego najazdu wioski i pokonaniu przez agresorów jej sił obronnych rozpoczyna się odliczanie i wtedy też mamy ograniczony czas na reakcję. Jeśli nie odbijemy jej na czas, możemy ją utracić. Osada potrafi też samoistnie zbuntować się w przypadku niezadowolenia, a to może być wywołane sztucznie przez wroga przeprowadzającego operację specjalną, czego to też nie da się zablokować, albo też może być to wynikiem braku wody. Tak więc to może spowodować, że nasza własna obrona stanie do walki przeciw nam. Prócz tego wioski mają swoje własne perki. Jedna z nich doda nam więcej rąk do pracy w postaci siły roboczej, druga zapewni 20% zwiększenia mocy jednostek w swoim obrębie itd. Trzeba zatem przejrzeć listę okolicznych osad pod kątem pozyskiwanych bonusów i położenia lokacji zajmowanych przez przeciwników i zdecydować się, którą z nich warto przejąć jako kolejną. Decyzja nie jest łatwa, ponieważ punkty władzy nie odnawiają się szybko i do aneksji kolejnej osady może upłynąć nieco czasu. Do tego dochodzi też układ posiadanych przez nas obecnie terytoriów względem pozostałych graczy oraz fakt, że musimy być w stanie szybko dotrzeć do miejsca inwazji czy też buntu. Rozległe królestwo to problem z szybką mobilnością jednostek obrony, a znów liczna armia oznacza konieczność ułożenia dużej ilości surowców na jej utrzymanie. Budowa jednostek jest dosyć powolna, a zatem też kosztowna, więc trzeba wypracować jakiś złoty środek pomiędzy ich ilością, a pozyskiwaniem zasobów niezbędnych do rozbudowy. Nie wypada też nadmienić o polityce w grze. W tym wypadku co jakiś czas, co kilka dni mamy tak zwane kolegium. To kolegium jest takim ogólnym głosowaniem, w którym udział bierzemy my jako wysokie rody, jak i też pomniejsze rody skupione właśnie w postaci Lansradu. Tak więc tutaj najpierw mamy zapowiedź tego, co zostanie wprowadzone, to też w jaki sposób pozwoli nam się nieco przygotować, przeoszczędzić, dajmy na to głosy, ponieważ tutaj oprócz samych głosów, które przypadają na sam ród, mamy też możliwość wykorzystania tak zwanych punktów władzy. Tak więc w zależności od tego, co się pojawi, a mogą tu się pojawić naprawdę przeróżne rzeczy, dajmy na to koszt utrzymania dla jakiejś frakcji, jeśli chodzi o jednostki, wzrośnie o 30%, czy też zostanie obniżony, albo będzie dostawa kilku jednostek, które będą tutaj przez okres działania tej rezolucji nam służyć. Tak więc takie rzeczy warto też, dajmy na to, wziąć na siebie. Ale są też głosowania takie ogólne, które tyczą się wszystkich frakcji. Tak więc wtedy wszyscy otrzymają czy to bonus, czy to jakiś debuff jednocześnie. Tak więc najpierw mamy taką fazę zapowiedzi, a później właściwego głosowania i tutaj rozdzielamy swoje głosy, ale trzeba pamiętać, że nie tylko my tutaj głosujemy, ale także i inne frakcje. Tak więc głosowanie nie zawsze pójdzie po myśli, jeśli właśnie chodzi o nasz wybór. Dlatego warto jest tutaj oprócz samych tych głosów dopłacać, że tak powiem, jeszcze tymi punktami władzy, ponieważ to jakiś wtedy jest większy gwarant tego, że to akurat na co głosowaliśmy zostanie przepchnięte, można powiedzieć, tutaj w Senacie Republiki. Kolejnym aspektem dostępnym w grze są agenci. Są to dodatkowe jednostki, które pełnią funkcje wywiadowczo-szpiegowskie i nie są obecne stricte na planszy gry. Możemy je przydzielić do infiltracji naszych przeciwników, co też da nam wgląd w ich statystyki, czy też badania samej Arrakis, szpiegowania Gildii Kosmicznej, korporacji Koam, czy też Lansradu. Poprzez to generują oni punkty infiltracji i te w różnej konfiguracji w połączeniu z zebranymi punktami misji możemy wymienić na przygotowanie dostępnych do użycia operacji. Operacji możemy przechowywać kilka i zdecydować się je zużyć w razie zaistnienia takiej potrzeby. Są one dosyć silnym wsparciem w zakresie prowadzenia walk czy też destabilizacji lokacji zajmowanych przez wroga. Przykładowe operacje to np. odkrycie terenów mapy, także tych niezbadanych, zmniejszenie siły wrogich jednostek w danym regionie, uniemożliwienie im regeneracji zdrowia, ustanowienie zakazu lotów, co przełoży się na brak możliwości użycia zgarniarki i też wiąże się z utratą żniwiarki. Najbardziej uciążliwym jest jednak wywołanie buntu będącej w posiadaniu przez wroga wioski, kradzież wrogich zasobów, czy też zawieszenie broni, co wyłącza na chwilę możliwość toczenia walk w danym regionie i też może pomóc nam zdążyć na czas z obroną odległej wioski.
Dosyć ciekawe zestawienie, urozmaicające grę. Agentów możemy też wykorzystać do badania różnych, odnawiających się co jakiś czas znalezisk rozrzuconych na mapie. Dadzą one dodatkowy zastrzyk gotówki w zakresie badań, gotówki, czy też pozwolą pozyskać jakieś surowce. W grze dostępny jest także handel, który według mnie został zrobiony po prostu źle. Możemy tutaj handlować z resztą nacji, niezależnie od stopnia wzajemnej sympatii. Nawet w stanie całkowitej nieprzyjaźni da się przeprowadzić wymianę handlową, choć przekłada się to na pewną różnicę w stawce wymiany. To, czy przeciwnik zechce się z nami wymienić, wskazuje pewien tak jakby pasek chęci pójścia na wymianę, przy czym nie reaguje on nazbyt chętnie na dokładanie kolejnych surowców i zwykle handlarz jest silnie uwarunkowany, by dokonać wymiany na jego warunkach, a każde inne zestawienie gotów jest odrzucić, chyba że przepłacimy. Brak jest elastyczności w zakresie chęci wymiany i zwykle sprowadza się to do wymiany na dość niekorzystnych warunkach, przy czym przeciwnicy bardzo rzadko są skłonni przepłacać w drodze wymiany. Oni też co jakiś czas oferują nam przeprowadzenie jakiegoś handlu, jednak zwykle są to jakieś złodziejskie stawki i praktycznie każdą będziesz odrzucać. Handel umożliwia także podjęcie wymiany handlowej, naukowej czy też zezwolenia wrogowi na neutralne przejście przez nasze terytorium bez ryzyka bycia zaatakowanym przez nasze jednostki. A skoro mowa o jednostkach, to trochę o jednostkach. Jak już wspominałem, każda z frakcji ma kilka, jest ich około 5 albo 6 per frakcja różnych jednostek. Część będzie możliwa do wyprodukowania dopiero po jakimś czasie, gdy przeprowadzimy właściwe badania. Wymagają one różnych surowców i te surowce będą potrzebne zarówno do wyprodukowania jednostki, jak i też do utrzymania, czyli to tym samym zmniejszy nam tutaj pulę pozyskiwanych surowców. Tak więc gwarantem tego, by nasza armia mogła się rozrosnąć, jest pozyskiwanie nowych wiosek, dzięki czemu będziemy mogli więcej tych jednostek utrzymać. No i oczywiście badania też w pewnym stopniu odblokują niektóre tej możliwości, jeśli chodzi o utrzymanie wojsk. Zmniejszą koszta, czy też wzmocnią siłę zadawanych obrażeń. Same walki są dosyć proste, można powiedzieć. Jeżeli atakujemy jakąś jednostkę, to one dzielą się na dwa typy. Pierwsze to jednostki walki bezpośredniej, które walczą, można powiedzieć, bronią białą tutaj w kontakcie jedna z drugą, a druga to jednostka tutaj dystansowa. Jeżeli zwiążemy tą jednostkę dystansową walką, to ona wtedy nie może strzelać i naprawdę mocno wtedy obrywa. Jednostki dystansowe walczą naprawdę kiepsko, jeśli właśnie chodzi o takie bezpośrednie starcie, tak więc to też jest klucz do tego, żeby pokonać wroga. W porównaniu do innych gier w tematyce Duny, tych jednostek tutaj jest tyle, co kot napłakał, tak więc są, można powiedzieć, symboliczne i też wielką bolączką jest to, że możemy je w bardzo łatwy sposób utracić. Mamy dosyć duże państwo, dosyć duże królestwo, które zajmuje dosyć pokaźne terytorium, a jednostek jest mało, tak więc trzeba opracować metodę, jak tego bronić. Albo poświęcimy jedno z pól wioski i zbudujemy lotnisko, dzięki czemu między tymi lokacjami, które posiadają lotnisko, będzie te nasze jednostki można przemieszczać. Albo też będziemy tak planować, że będziemy mieć mało jednostek, ale będzie państwo, które raczej jest skonsolidowane i przejście w dany rejon będzie dosyć szybkie, tak więc będziemy raczej bronić się w tym wypadku. Jednostki oprócz punktów życia posiadają też parametr zapasów. Te zapasy są wymagane, jeśli chodzi o wyżywienie jednostki. Jeżeli się skończą, to wtedy błyskawicznie jednostka zaczyna tracić zdrowie. I też ważne jest to, że jeżeli wejdziemy na obce terytorium poza swój teren, to niestety te surowce są błyskawicznie, te zapasy są zużywane. I bardzo często właśnie na początku gry będzie takim niedopatrzeniem twoim, że te jednostki będą ginąć, trzeba o nie naprawdę dbać i pilnować. Tak więc tutaj mamy część, można powiedzieć, mikrozarządzania, jeśli chodzi o poruszanie się tych jednostek i prowadzenie walk. Wydawałoby się, że jest to proste, ale wcale tak nie jest. Trzeba o nie naprawdę dbać. Moja ocena? Pozytywna. Mocne 8 na 10. Gra okazała się nieco różnić od tego, jakie miałem o niej przeświadczenie podchodząc do niej po raz pierwszy. Na szczęście na plus. Była też miłą odskocznią i odejściem od gier wszystkich poprzednich tematów Duny i też walk pomiędzy rodami. Udało się autorom zawrzeć w niej nieco nowych pomysłów i też dzięki temu nieszablonowemu podejściu jest dosyć ciekawa. Ma co prawda nieco niedoróbek, lecz jak na produkt w fazie wczesnego dostępu i też obietnicy twórcom o rozwijaniu swojego dziecka,
może stać się bardzo ciekawym tytułem, który na dłużej wciągnie gracza. Z początku gra się wydaje dosyć łatwa, a później okazuje się, że wieczna pogoń za brakiem surowców nakazuje zatrzymać się z ekspansją. Uwidoczni nam też wielkie wyrwy naszej obrony, gdy nieoczekiwany atak, czy to ze strony wroga, czy też lokalnych tubylców, spowoduje niezwykle kosztowną w skutkach utratę wioski wraz ze zbudowanymi już w niej budynkami. To potrafi zaboleć. Nieco rozczarowały mnie też same czerwie. Są niezwykle groźne, jeśli chodzi o ich skuteczność, gdyż mogą jednym kłapnięciem wielkiej paszczy pożreć kosztujące niemało jednostki, powodując też tym samym osłabienie siły militarnej naszego królestwa, które to z pewnością wykorzystają przeciwnicy. Jednak trochę to drętwe, gdy dostajemy jedynie informację o zbliżającym się ataku czerwia i widzimy skutek, gdy wyłania się jego paszcza, pożerając jednostki. Oczywiście to zagrożenie jest bardzo czytelnie pokazane, ponieważ po lewej stronie na górze jest taki pasek informacji i tam to za każdym razem jest pokazane. Jednak jeśli tych zdarzeń jest dosyć dużo, to można to pominąć. Jednostki są też oznaczone takim wykrzyknikiem, że są w stanie zagrożenia. Jednak jest to dosyć drętwe, gdy dostajemy jedynie informację o zbliżającym się ataku czerwia i widzimy skutek, gdy wyłania się jego paszcza, pożerając nasze jednostki. Gdzie jest ten element zagrożenia i też emocji znany z filmów o Dune'ie, gdzie dało się zauważyć idące ku celu wielkie cielsko, wzburzające tumany pyłu? Tak więc mam nadzieję, że coś takiego zostanie w przyszłości dodane. Ogółem gra wygląda dosyć atrakcyjnie, jeśli chodzi o stronę wizualną. Dźwiękowo, jak już mówiłem, też nie mam jej nic do zarzucenia. I też muzyka wypada tutaj bardzo fajnie, wpada w ucho, zgrywa się z klimatem pustyni i też, jak już mówiłem, nie przeszkadza w rozgrywce, pozwalając graczowi zatopić się w tym piaskowym świecie. Tytuł jest też dosyć stabilny i w ciągu 20 spędzonych w nim godzin ani razu się nie zawiesił. Wymaga jednak pewnych poprawek w zakresie wydajności, gdyż potrafi się niejednokrotnie dosłownie przyciąć i też jakby gra się blokuje na 2-3 sekundy, wtedy nic nie można zrobić, też nic się nie dzieje, bo jest zatrzymana i idzie sobie dalej. I to się tak zdarza mniej więcej raz na pół godziny, nie wiedzieć czemu. Tak więc minusów, które są obecne w bieżącej wersji gry jest kilka, lecz nie wpływają zbytnio na samą rozgrywkę i nie są też nazbyt uciążliwe, patrząc z perspektywy gracza. Dla mnie największą bolączką jest ta zablokowana kamera, że nie można jej obracać, ponieważ jedyne co możemy zrobić to albo ją oddalić, co też przełączy nas na widok schematu taktycznego, albo też zbliżyć się, co pozwoli obejrzeć dokładnie obiekt umieszczony na powierzchni. Brakuje, jak już mówiłem, też także jakiejś mini encyklopedii. Myślę, że to też z pewnością zostanie wprowadzone, by też gracz mógł się dowiedzieć na temat funkcji danego ulepszenia, czy też zachowania, bądź też parametrów jednostki. Obecnie nie ma innego sposobu, jak zagrać każdą z frakcji i samemu przekonać się naocznie, co daje dany budynek, czy też wybadana przez nas umiejętność. Tak więc jeśli lubisz planować, lubisz strategię i lubisz gry taktyczne, to może być to tytuł dla Ciebie. Gra troszeczkę kosztuje, ponieważ jej cena to 110 zł. Nie jest mi natomiast wiadome, ponieważ jest to na razie gra wczesnego dostępu, czy ta cena utrzyma się na koniec, jeśli autorzy już wypuszczą grę jako pełnoprawny produkt. Jeśli chodzi o najniższe ceny, to w sklepach jest to 98 zł, natomiast troszkę taniej jest, jeśli chodzi o keyshopy, ale też tanio nie jest. Jak widać, gra tutaj trzyma stałą cenę, a najtaniej można było ją dorwać w Gamersgate za 62 zł z hakiem. W przypadku cen światowych u nas jest to 109 zł, w przypadku strefy euro 140, natomiast Argentyna i Turcja trzymają poziom, ponieważ jest to w okolicach 40 zł. Jeśli chodzi o ceny gry, to te są bardzo pozytywne i 82% spośród 2400 oceniło tą grę pozytywnie. Gdy sobie spojrzymy tutaj na historię ocen, to tutaj wszystkich jest ich 2740, a negatywnych jest 500. Natomiast koncentrując się na ocenach graczy polskich, to ludzie też w większości przypadków są zadowoleni. Natomiast ci, którzy nie są zadowoleni, to bardzo często opierają się na tym, że nie jest to właśnie taka Duna, jaka była właśnie w tych wszystkich poprzednich seriach. No tutaj każdy nawiązuje, że nie jest to Duna 2000 i nawet jakiś mistrz komentarza naucz się grać.
Tak więc myślę, że większość graczy spodziewała się, że tutaj trafi na grę podobną właśnie do poprzednich serii, kiedy będzie dużo jednostek, będzie naprawdę rozpiernicz, a nie tutaj autorzy poszli w całkowicie innym kierunku. Jeśli spojrzymy na aktywność dewelopera, to tutaj gra rozpoczęła swoją podróż 10 grudnia, gdy była pierwsza zapowiedź, tak więc ostatnio mieliśmy już tutaj wydanie i od tego momentu gra, można powiedzieć, zaczęła swój żywot i zaczęła się rozwijać. Szukałem też na stronach producentów dalsze plany co do rozwoju gry, ale nie były one jasno określone. Nie ma takiej roadmapy, żeby można było wyczytać, co planują wdrożyć właśnie jeśli chodzi o najbliższe miesiące i co w ogóle gra powinna sobie posiadać. Być może z czasem zostanie to też utworzone. Na chwilę obecną gra nie jest modowalna, tak więc nie ma dostępu do warsztatu. Nie posiada także żadnych DLC, aczkolwiek myślę, że ścieżka dźwiękowa bez wątpienia pojawi się jako możliwe do zakupienia DLC. Na chwilę obecną jest to jeszcze gra jednoosobowa, aczkolwiek tutaj myślę, że autorzy też wprowadzą jednak ten tryb multiplayer, ponieważ do tego można powiedzieć, że się zarzekli. Tutaj ważna uwaga, że gra posiada wsparcie dla języka polskiego, w postaci co prawda napisów, nie ma jako dźwięk, ale są naprawdę dobrze zrobione, są profesjonalnie wykonane. Tak więc spolszczenie pierwsza klasa. Tytuł posiada także achievki, tutaj mamy 32 możliwe do wykonania. Natomiast nie ma kart, nie ma ikonek, myślę, że do tego trzeba się jeszcze uzbroić cierpliwość, z pewnością się pojawią. Ponieważ gra została stosunkowo niedawno wydana, tak więc jeszcze cieszy się dużym powodzeniem i jak widać można tutaj odczytać podział na dzień i noc, kiedy gracze się kumulują i maksymalnie było ich prawie 8000, a tutaj najniższymi wartościami jest coś około 2000, jeśli właśnie chodzi o dolny próg graczy. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżebyinaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie zapraszam także do swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora, link także w opisie.